Witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj chciałbym zaprezentować grę Gear Club Unlimited. Jest to, można powiedzieć, ekskluzyw na Switcha, aczkolwiek jest to gra... są dwie części chyba, czy więcej. Pierwsza jest chyba tylko ekskluzywem na Switcha, dlatego ją mam. A mam ją dlatego, że kupiłem ją cyfrowo na promocji chyba za jakieś 2 czy 3 zł dosłownie, bo to jest niskobudżetowa gra wyścigowa i tak naprawdę ona niczego sobą w zasadzie ciekawego nie reprezentuje. Bardziej można ją pokazać jako takiego małego koszmarka, aniżeli faktycznie grę, bo zarówno grafika, jak i cała reszta gameplay i wszystko inne w tej grze jest raczej biedne i nędzne, więc adekwatne do ceny, więc to tylko taka ciekawostka. W życiu bym po nią nie sięgnął, gdyby to nie był ekskluzyw, a ponieważ jest to gra ekskluzywna, to stwierdziłem, że w ramach eksperymentu za te 2 czy 3 zł można stestować i zobaczyć, czy faktycznie jest tak słaba. Patrząc na grafikę, to na te skały i tak dalej, to rzeczywiście ZL hamuje, ZR przyspieszamy. No i dobra, przejedziemy się. Otoczenie tak po bokach wygląda jak z PlayStation 2. Samochody trochę lepiej, jak może już jak z PlayStation 3 bardziej. Ale sterowanie jest takie mocno arcade'owe, bym powiedział. Mamy linię sugerującą najlepszy przejazd. Czyli już tak trochę chcieli współcześniej to podejść. Używam tylko 2 przycisków. W zasadzie nawet hamulca nie muszę. Wystarczy trochę spuścić nogę z gazu i już. Czy źle się jedzie? Jakoś tam źle się nie jedzie. I co? 4 byłem? No dobra. Myślałem, że dłuższy będzie ten wyścig. Nawet nie zdążyłem ich wyprzedzić. No i co? W ogóle tak ni z gruchy, ni z pietruchy ta gra się zaczyna. Wziąłem start nowej gry i od razu miałem jakiś tam wyścig. Więc nie wiadomo, o co chodzi. Na razie mamy loading. No i co? Mamy jakiś samochód. Czy to są licencjonowane auta? To widzę logo Chevroleta. Więc chyba tak. Jakiś koleś w 2D mi tutaj mówi. No dobra, weźmy ten Camaro. Czyli licencja jest, jakby nie było. Samochód jakoś tam tragicznie się nie prezentuje. Brak mu detali. Jest taki bardzo plastikowy. Jest to chyba bardzo niskobudżetowa gra, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jestem trochę nawet zaskoczony, że ma licencjonowane auta. I co, teraz będziemy się ścigać tym Camaro, czy o co chodzi? Ale mapy wyglądają fatalnie. Spójrzcie tylko na to. To chyba mapa świata jakaś taka. Wygląda to mega biednie. Olewam to. Dajcie się po prostu bryknąć czymś. Beach Trip. Może być. Niech będzie to nasze Camaro. No i przejdziemy się jeszcze raz. I zobaczymy, czy to w ogóle się nadaje do czegoś. Ten pierwszy wyścig źle mi się tam nie jechało, ale byłem zaskoczony, że był tak krótki, że nie zdążyłem nawet ich powyprzedzać. Zobaczymy, jak będzie dalej. Loadingi dość długie. Jak na tak słabo wyglądającą grę. Ok. Zaczynamy. Muszę kamerę jakoś zmieniać. Aha, można cofać X-em. Dość drętwo się steruje, powiem szczerze. Nie wiem, czy to kwestia, że na Joy-Conie. Ale okej, jest
No wszyscy jadą Camaro. No dobra, na razie wygrywamy. Zobaczymy. No, grafika jest uboga, no widać, że to jest taki budżetowy tytuł. Samochody reagują no bardzo, bardzo arcade'owo, nie ma tu żadnego realizmu. Camaro to chyba ma tylni napęd, więc już jak tak wchodzę w zakręt, to powinno mnie obrócić. A tutaj jedzie dość tak jak czołg. No i to kolejny bardzo krótki wyścig. No. Bardzo krótka trasa, no bez przesady. Ja ogólnie nie lubię w grach długich tras, bo jak się przegra, to jest długie powtarzanie, ale tutaj to jest wręcz aż za krótko. No więc tak się prezentuje Gear Club, kupiony chyba za 3 zł, jak się nie mylę, czy nawet 2. Za totalne śmieszne grosze, więc to taka gra, popierdółka taka, można powiedzieć, ciekawostka bardziej niż faktycznie gra, w którą chciałoby się grać. Co myślicie? Dzięki za uwagę, cześć.